regionie Casamance, a dokładnie teraz znajdujemy się w Cap Skirring, kurorcie położonym bezpośrednio nad Atlantykiem. Jest tu kilka kilometrów piaszczystej plaży, trochę turystów z Europy. Co jakiś czas można spotkać tutaj dziwnych, białych ludzi, no surferzy. Dodatkowo można też trafić na przechadzającą się plażą krowę. Jutro z kolei wybierzemy się na wycieczkę łódką po rzece Casamance, bo Casamance to nie tylko nazwa regionu, ale także i rzeki. Wielu Polaków strasznie narzeka na stan polskich dróg, na stan nawierzchni. To zapraszamy ich do Afryki. Afrykańskie drogi pełne są dziur. I to nie takich, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, na przykład we Wrocławiu, tylko takich oto wyrw. Strach tu jeździć po nocy, dlatego że bardzo łatwo złapać gumę. Wybraliśmy się na kolejną wycieczkę łódką, tym razem po rzece Casamance, a w zasadzie po jej odnoce. Płyniemy najpierw do wioski Elinkine, później na wyspę Caravan, a na koniec zobaczymy wyspę Ptaków. Oczywiście pełno tutaj zarośli namorzynowych. Jesteśmy teraz w wiosce Elinkine. Zobaczcie, tutaj wyrabia się nowe łodzie do połowów ryb. Praca w re. Oto targ rybny w Elinkine. Tutaj ryby się suszą, powstaje tak zwany stockfish i można je później po iluś tam miesiącach jeść. Jest to forma konserwacji ryb zamiast tradycyjnych zamrażarek. Tutaj suszą się rekiny. Unosi się tu bardzo brzydki zapach. Zaraz stąd czmychniemy. Jesteśmy na wyspie Caravan i przed wami kościół katolicki. Ciekawostką jest to, że w regionie Casamance jest największy odsetek chrześcijan w całym Senegalu. Oto ruiny kolejnego domu, w którym niegdyś więziono niewolników. Niestety proceder handlu niewolnikami był bardzo rozpowszechniony na terenie Afryki Zachodniej, dlatego takie miejsca można spotkać w wielu miejscach. Jesteśmy w wiosce Enampor. Dziś wybraliśmy się na wycieczkę śladami tradycyjnej architektury regionu Casamance. Nieopodal Ziguinchoru znajduje się kilka wiosek, w których można oglądać takie oto tradycyjne chaty. To Casa am Pluvium. Chata ta jest dużo większa niż tradycyjny rondawel, do którego byliśmy przyzwyczajeni. No i jest ich tu w regionie kilka. W środku zazwyczaj znajduje się mały, okrągły ogródeczek. Nieopodal leży druga Casa am Pluvium, ale to trochę bubel, dlatego że mieści się tam hotel i nie jest on już tak, i chata nie jest tak okazała.
Oto mieszkańcy tej tradycyjnej chatki. To pani Fatu, tu pani Teodora i pani Safi. I tak mieszkają. What's your name? Margarita. Margarita. Yes. Nice name. Domek jest duży, więc mają sporo przestrzeni. Dzisiaj wybraliśmy się na krótką wycieczkę nieopodal Ziguinchoru do Djibelor. Tutaj mieści się interesująca farma. Jak widać, uprawia się tu papaje oraz ananasy, ale można też tu spotkać krokodyle. Zaraz je zobaczymy. Oto i sama farma krokodyli. Ospałe, cielska, tych gadów wypoczywają w trawach. Krokodyle jedzą tutaj kurczaki i ryby. Są najedzone i bardzo leniwe. O, tamten się poruszył, przebudził się i gdzieś lezie. Jesteśmy teraz w niebywale interesującym Muzeum Futiololo w miejscowości Brim. O, to jest tam telefon, czy bęben w kształcie i wydający dźwięki telefonu. I tutaj pokazuje się tradycje jedzenia i przedmioty codziennego użytku należące do ludzi plemienia Diola. Tu są fetysze, czyli przedmioty, które są traktowane jako te, które służą do komunikacji ludzi ze światem nadprzyrodzonym, ze światem duchów. Spójrzcie, to fetysz leśny, kumpu. Jest to podobna idea jak kankurang w Gambii. Oto pani Marii, która prowadzi to interesujące przedsięwzięcie od około 40 lat. Opiekuje się tutejszymi wioskami i ludźmi Diola. Pani Marii przyjęła również imię lokalne w języku Diola Basen. I ona o ludziach i ich tradycjach wie naprawdę dużo. Ma dużą wiedzę, prowadzi bardzo ciekawy projekt, ciekawe muzeum. Jeśli jesteście w regionie Casamance, w Ziguinchorze, zapraszamy Was, przyjedźcie tu, odwiedźcie to ciekawe miejsce. Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę do tradycyjnych wiosek w regionie Casamance. Ostatnio, przedwczoraj byliśmy w Enampor, dziś pojechaliśmy dalej do Seleki oraz do Etamy. Tutaj droga się kończy i dalej zaczynają się zarośla na morzynowe, dlatego że jesteśmy blisko rzeki Casamance i w pobliżu płyną jej odnogi. Spójrzcie na te piękne barwy, zieleń na morzynów, błękit nieba i ta czerwona laterytowa ziemia na tutejszej drodze. To taka egzemplifikacja Afryki. W miejscowości Etama trafiliśmy na kolejną tradycyjną chatę Casa a Impluvium. Oto wnętrze, w środku jest takie patio i zobaczcie, tędy z góry, z dachu w trakcie pory deszczowej spada
deszczówka, dzięki temu mieszkańcy mają wodę pitną. Kolejna kasa impluvium w wiosce Seleki. Spójrzcie w środku. Jest piękny ogród. Jesteśmy teraz w wiosce Elubelę. Wioska Elubelę jest trochę odcięta od świata, bo nie dochodzi tu żadna droga lądowa. Można tędy przypłynąć tylko łódką. Jest tu bardzo ładnie z uwagi na to, że można tu spotkać kilka tradycyjnych domków, casa a impluvium, jak również parę innych domków z dachami ze szczechy. Oto wnętrze jednego z tutejszych casa a impluvium. Co ciekawe, mieszka tu mnóstwo ludzi. 7 rodzin i łącznie aż 62 osoby. Kto by pomyślał, że oni wszyscy się tu mieszczą. W Elubelę panują wierzenia animistyczne, czyli jego mieszkańcy nie wierzą ani, czy nie wyznają ani chrześcijaństwa, ani islamu, tylko pozostali wierni swoim tradycyjnym bóstwom, w jakie ich przodkowie wierzyli przed setkami lat. W tej chwili jest z nami tutaj kapłan animistyczny. Trochę on wypił i pozostali uczestniczy i śpiewają i tańczą, zaraz zobaczycie na filmikach. Thank you very much. Jesteśmy teraz w Instytucie Francuskim w centrum Ziguinchoru. To miejsce mogło się szczycić największym domem typu Casa Impluvium na świecie. Niestety jakiś czas temu były tu rozruchy i z tej pięknej chatki zostały tylko ruiny, które obecnie są w remoncie, tak jak widać przed wami. Bardzo to przykre. W trakcie różnych rozruchów i wojen często niszczone są historyczne zabytki, dziedzictwo kulturowe. Jest to oburzające, dlatego że dziedzictwo kulturowe jest bezbronne i żadnej stronie konfliktu nie wadzi, więc po co to niszczyć? Porozmawiajmy trochę o temperaturze. Słyszeliśmy, że u was w Polsce są siarczyste mrozy po minus 15 stopni. Ciężko sobie nam to wyobrazić, dlatego że u nas w Senegalu, w regionie Casamance jest w tej chwili 38 stopni. Aktualnie jesteśmy na drodze z Ziguinchor do Bignony. Są tu malownicze rozlewiska rzeki Casamance z zaroślami namorzynowymi. Niestety droga jest
całkowicie zdezelowana. Jest tu mnóstwo dziur. Tak to jest z drogami czarnej Afryki. Po każdej porze deszczowej te drogi się niestety zapadają. A środków na ich remont często brak. I zatrzymaliśmy się, żeby zrobić zdjęcie przy drodze z tym pięknym krajobrazem. W tle widzicie palmy. No i być może mi nie uwierzycie, ale w tym oto bajorku zobaczyliśmy ogromnego krokodyla. Ale zanim oczywiście wyciągnąłem aparat, krokodyl skoczył do wody i tyle go kto widział. Także nie udało się go sfotografować, ale był naprawdę wielgachny. Jesteśmy w miejscowości Diembering koło Cap Skirring w Casamance w Senegalu i zwiedzamy Muzeum Animistyczne Sangawat, a to jest pan Karafa. Pan Karafa jest z plemienia Diola, oczywiście, jak większość ludzi żyjących w Casamance, natomiast pozostał wierny swojej religii animistycznej. Nie przeszedł na islam ani na chrześcijaństwo, chociaż można tu spotkać znawców także tych religii. Muzeum jest bardzo ciekawe. Teraz jesteśmy przed świętym drzewem. Tutaj chłopcy mają jeden z etapów swojej inicjacji zwanej w języku Diola Bukut. Tutaj także rozstrzyga się spory, czyli to drzewo pełni de facto funkcję sądu, tak? Pan Karafa opowiadał nam, że tutaj jeśli jest jakiś spór, to ludzie nie biorą adwokata, tylko przychodzą tu i rozstrzygają tenże spór. Co ciekawe, oni dbają o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, ale również o środowisko, bo mają okresy, w których łowi się ryby, w których poluje się na zwierzęta. Także dowiedzieliśmy się tu wielu ciekawych rzeczy. Mają oczywiście swoje tradycyjne rośliny, w tym afrykańską wiagrę. Także jest to naprawdę ciekawe muzeum, inne niż te, które widzieliśmy dotychczas. Jesteśmy teraz w wiosce Bukut koło Cap Skirring. Kolejne tradycyjne tańce specjalnie dla nas. Kumpo, czego uznacie, postać przebrana w maskę ze słomy. Oprócz tego Niasę i Samaj. Zwiedzanie Casamance tylko z Mafudziu, naszym przyjacielem z Ziguinchor. No i teraz jesteśmy w jego wiosce. Nazywa się ona Diatok. To jest jego dom rodzinny. Droga tutaj jest gruntowa, trudna taka. Przyjechaliśmy tu jakoś po nocy i zaraz idziemy negocjować tradycyjne tańce. Kumpo, Waisa, Niasę, Samaj. No i zobaczymy, czy się uda. I tu wrócimy prawdopodobnie w poniedziałek albo wtorek, żeby w dzień troszkę pozwiedzać i odbyć program tych właśnie tradycyjnych tańców. Na pewno będzie bardzo interesująco. Dzisiaj mieliśmy się spotkać z królem Kasy, ale niestety król, który urzęduje w Usuje, nie przyszedł na umówioną audiencję. Tak tutaj bywa w Afryce. No i teraz jedziemy z Usuje do Mlomp, żeby zobaczyć tradycyjne domy. Drugi typ, obok Casa Impluvium, spotykany w regionie Casamance, mianowicie Casa de Etage. I działa tam też fajne muzeum. Ale droga z Usuje do Mlomp jest usiana dziurami, sami spójrzcie. Także jazda tutaj przypomina slalom. Wino palmowe.
tejfy trunek, bardzo popularny w całej Afryce. Pamiętacie, jak facet w Gambii wspinał się po pniu na takiej przęży? No i następnie robi się taką dziurkę w palmie, podstawia butelkę i taki lejek z liści palmowych wstawia między korą a butelką i to wino palmowe, ten sok palmowy tam sobie ciurka, tak jak pamiętacie na początku, to on nie ma za dużo tego alkoholu, później przychodzi proces fermentacji, może być taki kilkuprocentowy, a może być i kilkudziesięcioprocentowy alkohol z tego. Palma winna, tak zwana winodania, ma też oczywiście inne zastosowania. Robi się z niej koszyki z jej liści, dachy tutejszych chatek. Owoce jej służą do gotowania, może jako rodzaj przyprawy, a tu nasiona, które w środku ma fudziu upał, z nich tworzy się olej palmowy, który też do gotowania. Co prawda te przemysłowy olej palmowy, no to jest z innych gatunków, konkretnie takich, które mają dużą wydajność, bardzo oleiste są, tak? No, ale z tych też można olej wydobyć. Tada! Oto główna atrakcja dzisiejszej wycieczki. Przedstawiamy Wam Casse à étage, czyli drugi tradycyjny typ domu spotykany tylko w regionie Casamance. Pamiętacie, jaki był pierwszy? To był oczywiście Casa Impluvium. Casa étage, który widzicie przed sobą, jest jeszcze rzadziej spotykany. Tak naprawdę można te domki spotkać tylko w Mlon, gdzie jesteśmy obecnie, w Usuje, gdzie byliśmy przed chwilą, rzekomo, tak? I w Avignon jeszcze. No i co jest w nich takiego unikatowego? A mianowicie są to dwukondygnacyjne domostwa zbudowane w całości z tradycyjnych materiałów, z błota czy gliny tak zwanej banko, z ziemi tutejszej pochodzącej kazamańskiej. No i widzicie, są takie kolumny. Te kolumny też są z tego błota czy gliny banko zrobione. Mają drewniany dach i dwie kondygnacje przede wszystkim, tak? Co jest, jeśli chodzi o afrykańskie domostwa, raczej rzadkością, bo zazwyczaj są to parterowe chałupki. No i są naprawdę duże, dodatkowo malowniczo położone. Spójrzcie, w tle wielgachne mangowce, które teraz w czerwcu powoli zaczynam owocować. Znajdzie się też palma kokosowa, Małgosiu? Chyba kokosowa, nie? A tutaj to drzewo, jakie robi wrażenie, to jest tak zwane drzewo kapokowe. Zaraz wejdziemy do środka domku, zobaczymy jak tam ludzie żyją. Obok Casse à étage znajduje się drugi typ domu, Casse à Impluvium, a w nim mieści się cudowne Muzeum Tradycji Dziola, które prowadzi pan Leon, a oprowadzi nas po nim jego brat, pan Laurent. Choć niektórych to nie interesuje, legenda głosi, że Casse à Impluvium powstała dlatego, że kobiety bały się chodzić po wodę nad rzekę z racji tego, czy z obawy przed tym, że zostaną pojmane przez mężczyzn z innych wiosek. I wtedy by wywiązała się wojna między dwoma wioskami i wielki problem by powstał. Dlatego zaczęto budować Casse
de impluvium, z tym patio, pośrodku którego jest ten zbiornik na wodę, która gromadzi się oczywiście po deszczach. To bardzo interesujące, choć niektórzy myślą inaczej. Muzeum okazało się wyjątkowo ciekawe. Zgromadzono tu kilka fetyszy. Co to są fetysze? Fetysz jest to przedmiot, któremu przypisuje się siłę magiczną. Jest to związane z ludzkością od zarania dziejów, pod różnymi szerokościami geograficznymi, w różnych kulturach i tak dalej. Więc również ludzie dziola mają swoje fetysze. No i opowiem wam o kilku z nich. Oto pierwszy z nich, fetysz, który pełni funkcję trochę jak nasza chrzcielnica, tak? Dlatego, że tutaj używa się go, gdy dziecko przychodzi na świat i nadaje się mu imię. No i ciekawe jest, że dziola wierzą w reinkarnację, ale inną niż Hindusi, to znaczy dziola wierzą tylko w reinkarnację taką, że ktoś wraca ze świata zmarłych do żywych jako człowiek, nie jako drzewo czy zwierzę. Teraz pora na kolejny fetysz. Tak, ten fetysz kości jakiegoś zwierzęta, a tu chyba róg, nie? No. I czaszka. I to jest fetysz, który z kolei pełni funkcję znowu odpowiednika jakiegoś tam przedmiotu z naszej katolickiej czy chrześcijańskiej religii, mianowicie konfesjonału, tak? Używa się go, żeby wyznać swoje winy, grzechy. I żeby ta spowiedź działała, to trzeba przynieść ryżu, ale nie kupionego w sklepie, tylko zebranego własnymi rękoma z pola ryżowego. I trzeba później wrócić prosto do chałupy, swojej chałupy, nie do kumpla. Teraz z kolei przedmioty używane w sztuce wojennej, że tak powiem. To jest ciekawe, bo ten tu przedmiot to jest, jak to się, Małgosiu, po polsku nazywa? Kastet. Kastet, no ale ten kastet jest stworzony z drewna namozynowego, tak? Tutaj mamy jeszcze jakieś włócznie, łuki, no i jest totem. O, spójrzcie, tu zdjęcie ilustracyjne, pan z totemem właśnie i z tym tutaj kastetem. A to jest tarcza obronna, która została stworzona twarda, gruba, to skóra hipopotama. Słuchajcie, tutaj też oczywiście hipopotamy żyją. No i teraz pora na kilka przedmiotów związanych ze sztuką wydobycia, że tak powiem, zbioru soku winnego, palmowego, z którego się wino palmowe robi. No to już wam przed chwilą pokazywaliśmy ten lejek. Najpierw tak, tym nożykiem się ucina ten pień palmowy, przystawia się tam lejek i podstawia się naczynko. Z kalabasy może być, przy czym opowiadali nam, że niektóre ptaki wydziobują tutaj w tej kalabasie dziurki i sok niestety ulatuje, więc teraz się butelczyny plastikowe stosuje. Z tych tu przedmiotów, czy te tu przedmioty służą do połowu ryb. Z tego się tworzy tą szczechę, która też jest w tym oto domku, Casa de Impluvium, tak, że woda wlatuje do dziedzińca. No i tu jeszcze jeden fetysz, też z jakichś tam czaszek i kości zwierzęcych, trochę straszny, no bo do rzeczy, która no niejednego mężczyznę przeraża, instytucja małżeństwa, tak się
je zawiera, to znaczy trzeba zaprosić żonę, przyszłą żonę, tak, dziewczynę, która się podoba, leje się tu krew jakiegoś zwierzęcia, z tego co zrozumiałem, no i wino palmowe, jeśli dziewczyna przyjdzie i to wypije, no to już wtedy jest twoją żoną i musi wrócić do twojej chałupy. Tutaj jeszcze parę przedmiotów gospodarstwa domowego i proszę ja was, agrotechniki, tak? To znaczy, co ciekawe, tak? To chyba ten pan Karafa z Muzeum Dziola w Dembering, w którym byliśmy w lutym, opowiadał, że tutaj dba się o środowisko i o zwierzęta. Tu się nie eksploatuje zwierzaków jak w każdej innej, praktycznie rzecz biorąc, kulturze i zwierzęta nie pracują na polu, tylko się używa tylko to narzędzi do jakichś tam zbioru upraw. Tu moździerz do tłuczenia tam tych jakichś ziaren, a tutaj do przesiewania ryżu, a tutaj to jest taki bambaram, czyli do noszenia przez kobietę bejbusa, a jak spadnie deszcz, no to jest również na panią. Madame zakłada coś takiego i ma przeciwdeszczowiec taki. No i wydaje mi się, że to już wszystko, co mieliśmy wam pokazać. No, na pewno jest to ciekawe i nadmienię na koniec, że Dziola są tym plemieniem, które jeszcze pozostało wierne najbardziej tradycji w całym regionie Senegalu i Gambii. Tak mi się wydaje subiektywnie, że oni jeszcze wierzą, mają swoje animistyczne wierzenia i są wierni tym tradycjom. Jesteśmy wewnątrz Casy a Etage. To pan Joachim, tak? I jest synem tego pana tu na zdjęciu, Etienne. I Etienne walczył w trakcie II wojny światowej i podpatrzył, jak to w Europie budują domy. No i dlatego wybudował pierwszy dom, Felskier jest, właśnie w 1968 roku. Tak jak wam mówiliśmy, można jeszcze spotkać w miejscowościach innych te domy, w Avignon, gdzie będziemy pojutrze prawdopodobnie, ale tutaj był w Mlomp pierwszy Cas a Etage. Mieszka tu jedna rodzina, ale bardzo duża, kuzyni, wujkowie, dziadkowie, może z kilkadziesiąt osób, nie? Wygląda to bardzo solidnie, zobaczcie na te kolumny z błota banko i drewniany dach.